programie żona bossa gangu pruszkowskiego, Monika Banasiak. Fascynował ją niebezpieczny świat, dlatego związała się z Andrzejem Z., który Jakie jest prawdziwe oblicze kobiet polskiej ma? Czy można dostać od życia drugą szansę? Słowikowa pojawiła się w luksusie, wylądowała w więzieniu. Monika uchodziła za idealną dziewczynę gangstera. Inteligentna, niezwykle atrakcyjna, znająca języki i sprytna. Nie aspiruję do roli gwiazdy, absolutnie. Monika Banasiak, zwana również Słowikową, a w mediach funkcjonuje jako królowa mafii. Tak potrafimy zamknąć się w sobie, nieuleczalni w tych serc chorobie, nieutuleni w żalu do drugich, łzą samotności. To jest właśnie moja Saska Kępa. Tu w latach 60., 70. Tata poznał mamę w tym miejscu. Jak widzieliście, jest tablica upamiętniająca te wspaniałe, cudowne lata 60., które już nie wrócą. Potem byłam ja. Urodziłam się w tej dzielnicy. Wychowałam się w nieopodal pięknym domu. I dlatego wróciłam tu do korzeni, żeby wam powiedzieć, że początki były moje tu, potem żeby były moje burzliwe kolejne związki. Mój syn, potem moja szkoła, znaczy najpierw moja szkoła, potem mój syn i potem w końcu ta książka. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Cudowne miejsce, mój dom, babki mojej i dziadka, kawiarnia. Wracam tu i nie dziwcie się, dlaczego postanowiłam zacząć pisać książkę w tym miejscu. Ludzie gadają wiele rzeczy. Mówią, że jesteś słaby, bezsilny i że nic nie osiągniesz. Nie przejmuj się, to tylko garstka z nich. Są ludzie, którzy w ciebie wierzą, kibicują ci na każdym kroku i walczą o to, żebyś osiągnął swój cel. Musisz pamiętać, że tylko od ciebie zależy to, kim będziesz. Wiedz, kim jesteś. Rób to, co czujesz w sercu. Idź za jego głosem. Osiągniesz swój cel. Po prostu uwierz w siebie. Goń marzenia, bo nie masz nic do stracenia. Wiele osób myśli, że jesteś tu nikim. Podkładają ci nogi na każdym kroku. Chcą, żebyś przewrócił się i uciekł z tropu, żebyś stracił to, co kochasz. Ziomuś, musisz walczyć i gonić swoje marzenia. Uwierz mi, ziom, nie masz nic tu do stracenia, nie masz do stracenia nic, bo jesteś wartościowy. Jesteś najlepszym człowiekiem, zdrowy. Życie to nie film ani bajka. Wszystko może stracić z dnia na dzień. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Nie masz pieniędzy, to nie masz przyjaciół i takie są mordo realia. Pamiętaj, że wszystko co dzieje się w życiu niestety oparte na faktach.
Taki jest ten świat, ludzie to ścierwa, bo śledzą cię na każdym kroku. To cholernie przykre, że ludzie w tym wieku nie posiadają nawet wzroku. Wielu odchodzi, wielu też zdradza, to chyba największa porażka. Nagrywaj rap ten prosto od serca, lecz nigdy nie obcuj na kłamstwach. Ciągnij to dalej, kibicuj je mocno, ustatkuj swe życie i daj z siebie 100%. Ustatkuj swe życie i daj z siebie 100%. Powiedz mi, w wieku ilu lat poznałaś tego nieszczęsnego pierwszego mężczyznę, przez którego tak bardzo cierpiałaś? Miałam ponad 14 lat. Czy byłaś jeszcze praktycznie dzieckiem? Tak, byłam dzieckiem. I? I na początku naprawdę był mi z nami świetny, był dla mnie dobry, kupował mi prezenty, troszczył się o mnie, dbał. A w tym momencie, kiedy urodziła nam się córka, po prostu pokazał prawdziwą twarz. I to zamieniło się na szczęście w koszmar po prostu. Czyli jak widzicie, nie można brać pozorów prawdy za prawdę. Mężczyźni potrafią się bardzo ładnie kamuflować, potrafią nami manipulować, są mistrzami świata. Do momentu, dopóty chcą osiągnąć, jak osiągną już swój cel, wtedy okazuje się, że w tych potulnych barankach tkwią źli ludzie, którzy chcą nam zrobić krzywdę. Powiedz, co było dalej, jak urodziłaś? Córkę czy syna? Córka, Nicole. Nicole. Ma 3 lata teraz. Przepięknie. Sam ją teraz wychowujesz? Tak, wychowuję wraz z pomocą moich rodziców. No cudownie, że rodzice byli przy Tobie i zrozumieli Twój problem. Powiedz mi, jeżeli odpowiedź chcesz nam tutaj przedstawić, powiedz, jak zły był, jeżeli możesz, bo to mówisz do nas Po wszystkich prostu- kobiet. Do czego są zdolni mężczyźni? Czy on akurat jest w połowie Romem? Były sytuacje na przykład, że bił mnie kilka razy dziennie. Wyzywał, poniżał, przykładowo spałam, a on mnie pięściami tłukł, kazał mi wstawać z łóżka, okradał mnie, nie chciał pracować, wyłudzał pieniądze, poniżał mnie na każdym kroku, bił mnie różnymi kijami baseballowymi, wszystkim co się dało i co było pod ręką. Powiedz mi, jak znalazłaś siłę i gdzie ją znalazłaś, żeby jednak w pewnym momencie powiedzieć dosyć? Dużo miałam wsparcia ze strony rodziców, ale też po prostu czytałam Pani książkę i potem jak Pani zaczęła po 50 start od nowa, to mnie tak też zmobilizowało do tego. Bo jednak zaczęła Pani od zera. No cudownie słyszeć te słowa, że moje życie mobilizuje tak cudowne, piękne, młode dziewczyny jak Ty do tego, żeby coś zmieniły w swoim życiu, żeby się otrząsnęły z koszmaru. Jest mi ogromnie miło i między innymi dlatego dla Was piszę, żebyście, tak jak tutaj Oliwia wspomniała, skoro ja potrafię, to Wy też potraficie. Wszystko jest w naszej głowie i granice naszych możliwości wyznaczamy sobie same i również je przekraczamy same. Jak widać, ta cudowna, piękna dziewczyna potrafiła znaleźć w sobie siłę, żeby otrząsnąć się koszmaru, zacząć życie od początku. Przy współpracy rodziców dziękujemy. Ja w imieniu Oliwia podziękuję rodzicom. Dziękuję Wam bardzo i bardzo Was kocham. Cudowne, wspaniałe słowa. Ja też Państwu bardzo dziękuję. Gratuluję tak cudownej, silnej córki. Powiedz mi, co byś chciała powiedzieć tak młodym kobietom, które zaczynają życie, co byś chciała powiedzieć, żeby przestrzec ich przed tym, żeby nie popełniały tych samych błędów? Żeby nie kierowały się do końca sercem, tylko też kierowały się rozumem i dobrze poznały drugą osobę, zanim jej zaufają. I nie dały się wykorzystywać po prostu. Przepiękne, mądre słowa. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Gratuluję jeszcze raz. Mam nadzieję, że będziesz czytała moją kolejną książkę. Tam będzie też trochę moich dramatów, wzlotów i upadków, jak w każdej książce. Życzę Ci, żeby Twoja wspaniała córka wyrosła na taką piękną i mądrą kobietę, jaką Ty jesteś. Życzę Ci szczęścia, powodzenia i zostań ze mną i już nie popełniaj tych samych błędów. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Kolejna bohaterka mojej książki. Bardzo osobistej książki, jak wiecie, i bardzo osobista bohaterka. Powiem Wam, że moja Emiliczka Monika, witamy Cię Moniko, dziękuję za przybycie, że miałaś odwagę, chęć spotkać się ze mną i z nami wszystkimi. Będzie to trudna rozmowa. Trudna dla mnie i trudna dla Moniki. Dlatego takie specyficzne miejsce zajęła, dlatego będziecie tylko nas słyszeć, nie będziecie widzieć Moniki. Bardzo proszę, uszanujcie to, była jej decyzja. Przeżyła koszmar. Koszmar dzieciństwa, bo historia zaczęła się, kiedy Monika miała 5 lat. Wydawało mi się, że ja miałam trudne życie, ale grzeszyłam, tak myśląc. Monika miała 100 razy gorsze. Opowiem Wam o tym. Bardzo dziękuję i posłuchajcie, co znaczy komuś stworzyć piekło za życia. Powiedz, Monisiu, z jakiego pochodzisz regionu Polski? To jest województwo kujawsko-pomorskie. Województwo kujawsko-pomorskie. Ile masz dzisiaj lat, jeżeli możesz powiedzieć nam? 31 lat. Ślicznie wyglądasz. Po tym, co przeszłaś, jestem pełna podziwu, że po takim koszmarze byłaś w stanie się podnieść. Powiedz, kiedy to się zaczęło i co się zaczęło, bo uprzedzam, że historia jest drastyczna. Historia 5-letniej małej Moniki, może ja to powiem, będzie łatwiej, Monisiu, która była molestowana seksualnie i psychicznie przez swojego dziadka. A co zechce i co może nam powiedzieć Monika, to spróbujmy z nią to przeżyć. Monisiu, zaczęło się to w wieku Twojego, w czasie Twojego dzieciństwa, bo jeszcze dzieckiem w wieku 5 lat. Rozszerz, jeżeli możesz. Tak, koszmar zaczął się, kiedy miałam niespełna 5 lat. Byłam molestowana przez swojego dziadka. Dziadek był częstym gościem w moim domu rodzinnym. W domu przelewał się alkohol. Z racji tego, że był tam mały metraż, dziadek zostawał na noc, spał w moim pokoju. Miał rozłożony materac, no ale przychodził do mojego łóżka. I wtedy się zaczynało. Nikomu o tym nie mówiłam, nie potrafiłam powiedzieć. Bałam się, wstydziłam. Nie wiem. Rodzice wysyłali mnie na wakacje do dziadków. Tam sytuacje się powtarzały, powielały. Koszmar skończył się dopiero w momencie, gdy pseudodziadek zmarł. A ile miałaś lat? Powiedz, kiedy ten koszmar się skończył, bo wiemy, kiedy się zaczął, a kiedy się skończył, ile miałaś lat? Tak, to trwało mniej więcej 3-4 lata. Tak, myślę, że 3-4 lata. W momencie, kiedy już byłam rozwinięta, mogłam decydować też, czy chcę pojechać na wakacje do dziadków, czy do cioci, czy do wujka, do kuzynostwa. Omijałam to miejsce, omijałam tego człowieka. A powiedz mi,
jeżeli chcesz mi odpowiedzieć, bo nasuwa się pytanie, bo rozumiem, że ty starałaś się komuś o tym powiedzieć, czy nie, czy się wstydziłaś, czy miałaś blokadę taką, bo przecież dziadek to jest najbliższa osoba, u której się szuka miłości, w obecności której dziecko czuje się bezpiecznie i do którego się lgnie, a nie od którego się ucieka. Powiedz mi, czy starałaś się komuś o tym powiedzieć? Czy były osoby, które chciały ci w tym pomóc? Bałam się powiedzieć. Bałam się, że rodzice mi nie uwierzą. Dopiero w wieku dojrzewania otworzyłam się przed wczesnym partnerem. Zaufałam na tyle, opowiedziałam swoją historię. Jak on to przyjął, powiedz, jeżeli możesz powiedzieć? Wysłuchał. Zrozumiał? Myślę, że nie do końca. Nie do końca. Nie do końca. Powiedz, Monisiu, czy to ten koszmar dzieciństwa? Ja rozumiem, że on cię prześladował i prześladuje chyba do dzisiaj. Powiedz, czy przez to masz jakieś problemy w relacjach z mężczyznami, generalnie w ogóle z relacji, nie tylko w relacjach z mężczyznami, generalnie w relacjach międzyludzkich. Masz jakiś problem z tym? Mam bardzo niską samoocenę. Niepotrzebnie, bo jesteś śliczna i mądra i silna. Nie potrafię stworzyć więzi między sobą a partnerem. Chociażby był złotem, dałby mi wszystko, o czym jedna kobieta mogłaby zamarzyć. Nie potrafię. Po prostu ten lęk, że może się Tak. stać znowu to samo. Boję się Prześladuje zostać ci. skrzywdzona. Boisz się zostać skrzywdzona. Powiedz mi, twoje życie jest usłane tragediami, wydaje mi się, że większymi niż moje. Ogromny szacunek za to, że tutaj przyszłaś jeszcze raz i ogromne dzięki. I już to samo chcę ci powiedzieć, że jesteś tu, to powinno ci dawać do myślenia, że jesteś silna, mądra i dzielna, bo nie każdy po takich tragediach by w stanie był przyjść i rozmawiać ze mną. Powiedz mi, co się stało następnego w twoim życiu, co znowu spowodowało, że życie runęło? Powiedz mi o swoim, jak możesz, wypadku samochodowym. Tak, to był wypadek samochodowy, którego byłam sprawcą, aczkolwiek nie do końca czuję tylko swoją winę. Ponownie zaufałam i źle się to skończyło. Wypadek, Mogłam, tak, się okazał śmiertelny dla Okazał kogoś, się tak? śmiertelny, tak. Zginęła kobieta, niewinna kobieta. No koszmar. To jest koszmar. Do tej pory nie potrafię sobie z tym poradzić. Jestem na lekach. Muszę żyć każdego dnia. Tak jest, musisz Mam żyć dla dalej. kogo? O, to najważniejsze. Mam córeczkę, 11-letnią Pięknie. córeczkę, aczkolwiek Jest trudno. A powiedz trudno. mi, w czym ja ci pomogłam? Bo coś musiało cię zainspirować do tego, że chciałaś się spojrzeć mi głęboko w oczy i podać mi rękę i tutaj przyjść. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz za to, że jesteś. Powiedz nam wszystkim i mnie, bo jestem bardzo ciekawa, co spowodowało, że tutaj jesteś? Ja mam 50 lat, jestem od ciebie starsza, ty jesteś jeszcze młodą, piękną kobietą, przed tobą całe życie. Co spowodowało, że chciałaś mi o tym wszystkim powiedzieć? chciałam spojrzeć w oczy kobiecie, która przeszła piekło, Pięknie. wyszła z niego, padła nieraz, powstała I żyjemy i dalej. żyjemy dalej. Chciałabym mieć tę samą siłę Masz. i za każdym razem, kiedy upadnę, podnieść się, Pomyśl o mnie. podnieść głowę, Iść iść dalej. do przodu, nie stać nigdy w miejscu. Tak, jest cudownie, wspaniale, pięknie. Łzy mi się kręcą w oczach nawet trudno mi cokolwiek powiedzieć jeszcze, bo to jest ogromnie dla mnie ważne, że mogę komuś pomóc i przyczynia się moje życie trudne do tego, żeby ktoś mógł zmienić swoje. Bardzo ci, Monisiu, dziękuję. Masz mnie zawsze, dzwoń, pisz. Przepięknie, że przyszłaś. I jeszcze raz powtarzam, to świadczy o twojej ogromnej sile determinacji. Skoro tutaj przyszłaś, zechciałaś to zrobić, to znaczy, że już
wszystko, co najlepsze przed Tobą, a wszystko, co najgorsze za Tobą. I życzę Ci z całego serca szczęścia, powodzenia i pamiętaj, że zawsze masz mnie. Jak przebiegły rozmowy? Rozmowy były trudne. Nie przypuszczałam, że aż tak trudne, jeżeli chodzi o moją osobę. Okazuje się, że ciągle mam tą samą wrażliwość. Cieszę się, że jej nie straciłam przez te moje lata tam i te trudności tu, w dalszym ciągu. Wrażliwość na ludzką krzywdę. Jestem zaszokowana, że takie tragedie się zdarzają. Ja wiem dużo, myślałam o tym, jak zły jest świat. Może świat nie, ale ludzie. Kocham, kocham, kocham cię. Kocham, kocham, kocham cię. Gdy wychodzisz, szybko wtulam się w poduszkę. Nadal pachnie tobą, wiesz, że dzięki temu usnę. Czuję ciebie wszędzie, już nie tylko w mojej głowie. Bądź tu zawsze, skarbie, proszę. Ja chcę być przy tobie. Chociaż na początku nasze drogi nie szły w parze. Wtedy i tak czułam, że będziemy tylko razem. Nie wierzyłam, że pokocham kogoś tak jak ciebie i że tylko z tobą będę mówić, że jest mi lepiej. Jest mi lepiej. Jest mi lepiej. Jest mi lepiej. Oj, Monika ma tyle cech wspaniałych, że tutaj bym mógł wymieniać około 3 godzin. Jest bardzo wyrozumiała, jest dobra, jest szalenie inteligentna. Ma taką mądrość życiową, prawdopodobnie przekazaną z domu rodzinnego. Błyskotliwie inteligentna jest, to muszę przyznać. Myślę, że to są takie główne cechy. Kochana przede wszystkim jest, co jakby zamyka cały jej obraz tutaj. Maciej jest zupełnie innym mężczyzną niż wszyscy dotychczasowi moi partnerzy. Trudnym, wymagającym, ciekawym przez tą swoją diametralną inność. Mamy różne dwa charaktery, tak? Ja jestem bardziej stonowany, Monika jest ekspresyjna, bardziej taka, bardziej otwarta jest w swoich doznaniach, w swoich emocjach i to dlatego się bardzo dobrze uzupełniamy. Diametralnie różne, po 2 stronach sinusoidy, jak plus i minus, ale może dlatego się w jakiś sposób równoważymy, jak szale. On ma to, czego ja nie mam i odwrotnie. Natomiast nie ukrywam, że denerwuje mnie czasami, ale z racji już tego, że potrafię analizować to, czy słusznie mnie zdenerwował, czy nie, to bardzo często wybaczam sobie jemu. No, ale zaskakuje tą swoją kulturą, wrażliwością seksualną, inną niż wszyscy mężczyźni, z tą dbałością o kobietę, w szacunku, w gestach, w słowach, w dotyku. Jest inny i jest kochany. O, co do bycia z Moniką, jestem już z nią prawie 2 lata, prawie. No ma tak zwaną inteligencję seksualną tutaj, która ją cechuje. To wynika oczywiście z wielu cech.
natomiast jest ekspresyjna, jest bardzo, bardzo namiętna, gorąca. Tyle mogę powiedzieć. Natomiast nie mam chęci absolutnie zmienienia go. Ja go akceptuję z tą jego złożonością charakteru. Innością. Zaskakuje mnie czasami, ale to jest ciekawe. Nie jest nudny, ale też nie jest łatwy. No, poznaliśmy się w taki sposób, że no, jak wiele różnych par. Świat zaczyna zwalniać, dzielimy go na pół. Moje życie w Twych wyznaniach, o miłości kilka słów. Płyną czułe myśli, a serce kryje lęk. I znowu mi się przyśnisz, nad ranem zliczę sny. Wypełniasz moje dni, ja łapię Twoje łzy, gdy w bezsilności my, rozdarci pośród blizn, wiem ciężko ufać mi. Spróbuj ze mną żyć. Gasną światła dnia, dotykam Twoich powiek. Jedno tylko w głowie, chcę spojrzeć w oczy Tobie. Milczy cały świat, splatają nam się dłonie. Mam jedno tylko w głowie, chcę spojrzeć w oczy Tobie. Wydawałoby się, że już wszystko wiecie. Natomiast ja wiem wszystko o Was, ale jeszcze nie wiem jednego. Patryk, dlaczego ze mną? Jest to przede wszystkim przez to, że nie wiem, czy pamiętasz, jak się poznaliśmy. To była tak niesamowita, magiczna historia. Pamiętam jak dzisiaj, jak oglądaliśmy przecież razem z Zosią, moją byłą narzeczoną, program Ewy Ornackiej, Kobiety i Mafia. No słusznie. No i wtedy Zocha mi powiedziała, ja czuję, że Ty się poznasz z tą dziewczyną i zrobicie razem coś niesamowitego. Ten skromny obraz jak tlen Borys jest fantastyczny i powiem Wam szczerze, to jest bardzo młody człowiek, który ma ogromny potencjał, jest kreatywny. Ja mu wróżę bogatą przyszłość w sensie finansowym i w sensie dokonywania zamierzonych celów. On jest konsekwentny, jest wspaniały, młody i kreatywny i ze swojej strony będzie miał mnie zawsze przy sobie. Gdy byłaś blisko mnie, cały świat znikał obok, a my wolni tak. I choć niełatwo utrzymać kurs, tylko Ciebie wciąż chcę. Przecież mogło tak trwać, Ty i ja, przecież mogło być tak. Gdy byłaś blisko mnie, cały świat znikał obok, a my wolni tak. Wolni Znajdujemy się w tym miejscu dlatego, że jest ono wyjątkowe z tego względu, że te rzeźby Magdaleny Abakanowicz przedstawiają to, co tak naprawdę w życiu przeszła Monika. Te rzeźby mówią nam o tym, że trzeba być w życiu niepokornym, przedstawiają one ludzi niepokornych, po trudnościach wielu życiowych i przede wszystkim przedstawiają odwagę do życia i odwagę do tego, żeby nigdy się nie poddawać. Dlatego też stwierdziłem, że to miejsce rzeczywiście jest wyjątkowe po to, żeby przedstawić okładkę naszej książki i po to, żeby ci, którzy się na tym znają i ci, którzy wygooglują sobie ten pomnik, sami stwierdzą, że ono rzeczywiście oddaje Monikę i jej życie.
gorąco zaprosić na scenę panią Monikę Banasiak, autorkę książki Kochaj albo żyj oraz osobę, która poprowadzi ten wywiad, współautora książki. Zapraszam Patryk Borba. Brawa, drodzy Państwo, brawa. No i to znaczy ten czas, kiedy po tylu latach, po wielu prośbach tak naprawdę fanek, które mam nadzieję, że są również i tutaj, pojawiają się tematy tak naprawdę najważniejsze w życiu, czyli no i co, no to już chyba koniec w tym momencie, tego naszego filmu. Ale to nie jest koniec, bo miłość trwa i trwać będzie wiecznie. Zobacz, tak jak te kłódki tutaj łączące dwa brzegi rzeki na zawsze, tak jak most. To jest symbol miłości i wieczności, bo prawdziwa miłość trwa wiecznie. No tak. No a co z tym wyborem kochaj albo żyj? Bez miłości życie nie ma sensu. Ale paradoksalnie przychodzi taki moment w naszej dojrzałości, że uświadamiamy sobie, że ta prawdziwa, wspaniała miłość, płomienna, może być tylko w snach i w marzeniu. I zderzenie z życiem zawsze przegrywa. Trzeba tą miłość zmodyfikować, trzeba ją inaczej zrozumieć. Kochać albo żyć, czyli właściwie tak naprawdę albo jedno, albo drugie, bo ja pojmuję moja miłość, którą ja bym chciała przeżyć, tą płomienną, zawsze jak ją przeżywałam, było to już 2 razy, to nigdy nie trwała wiecznie, bo te płomienne miłości mają do siebie, że zawsze w pewnym momencie umierają. Więc musimy ją zmodyfikować i iść z nią na kompromis. Żyć i kochać, ale inaczej. Ale zawsze kochać, bo bez miłości ja na przykład, podobnie jak i ty, nie umiem żyć. Świt to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez dzień promienie słońca niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam Twoim słowom. Mówiłeś dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch. Rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz. Możesz stworzyć
dzień bez chmur. Ja wierzyłam Twoim słowom. Mówiłeś noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. Ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam Twoim słowom. Teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już Ciebie nie ma tu. Błądzę niby nocą w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Co mam wierzyć? Jakim słowom? Co mam wierzyć?